Co położyć na podłodze w domu? Czy lepiej będzie deska lakierowana, olejowana, warstwowa, lita, a może tak modny i popularny ostatnio panel winilowy, może płytka agresowa, może zwykłe panele. Dzisiaj zajmiemy się tym tematem. Oczywiście zrobimy test na uderzanie, ścieranie, tak jakby przesuwanie mebli, na to jak będą zachowywały się dane podłogi, jeżeli coś nam na nie spadnie. Pokażę również, jak można zreperować podłogę, jeżeli mamy ją delikatnie uszkodzoną. Tak więc dzisiaj powiemy o wadach i zaletach podłóg. Zapraszam. Mam tutaj próbki wszystkich najważniejszych podłóg. Mam panele winilowe, takie, które kładziemy na klik lub przyklejamy. Mam deskę bambusową, deskę warstwową, lakierowaną, olejowaną, surową, oczywiście zwykłe panele i płytkę gresową. Powiem Wam teraz najważniejsze plusy i minusy danych podłóg. Czy warto dawać na ogrzewanie podłogowe, jak się zachowują w normalnym użytkowaniu, a później zrobimy test, właśnie imitację takiego użytkowania i pokażę Wam, jak można naprawić łatwo podłogę olejowaną. Dobrze, jeżeli już trzymam w ręku winyl, jest to naprawdę fajny materiał. Ostatnio coraz bardziej popularny, coraz bardziej modny i nie dziwię się, ponieważ ma dużo zalet. Ma oczywiście, jak wszystko, jakieś minusy, ale ma dużo zalet. Przede wszystkim jest wodoodporny. Możemy dawać do łazienek, możemy dawać w miejsca mokre. Ok, panel jest wodoodporny, może jednak ta woda przejść między panelami, tak więc należy spód również zabezpieczyć, jeżeli dajemy faktycznie, nie wiem, w prysznicu. Jest ten materiał cichy, to znaczy jak będzie dobrze przyklejony, nie ma tego skrzypienia jak nieraz przy panelach zwykłych. Jest to materiał, który nie odbarwia się, czyli po latach, jeżeli będziemy mieli taką możliwość, to jest kolejny i to bardzo duży plus. Jeżeli zniszczy nam się dany taki panel, możemy go łatwo wymienić i ten, który już kilka lat leży, będzie tak samo wyglądał jak ten, który dopiero co przykleiliśmy. To jest właśnie zaleta, że te panele możemy łatwo wymienić, naprawić i one nie zmieniają koloru. Tak więc oprócz tego, że są bardzo trwałe, to nawet jeżeli je zniszczymy, możemy je wymienić i ta podłoga naprawdę przez lata może wyglądać świetnie. Tak jak wspomniałem, możemy je przykleić lub możemy je położyć na klik, tak jak zwykły panel. Wtedy oczywiście już potrzebujemy podkład pod to. Oba winyle nadają się na ogrzewanie podłogowe, tak więc więcej zalet niż minusów. Jeżeli chodzi o minusy, to jest to sztuczny materiał, co nie wszystkim ludziom pasuje, jasne, rozumiem, wszystko sprawa gustu. I druga rzecz, musi być idealnie wykonana posadzka. W związku z tym, że taki winyl jest cieniutki, 3 mm, są oczywiście troszeczkę grubsze, 6 mm, ale to jest akurat 3 mm panel, to ta posadzka, która jest wykonana, musi być idealna. Wykonujemy wylewkę samopoziomującą, aby nie było żadnych nierówności. Przy zwykłych panelach zawsze możemy tym podkładem troszeczkę nadgonić. Ok, często pytacie się, co lepsze, deska lita czy deska warstwowa? Co na ogrzewanie podłogowe dać? Powiem Wam tak, na ogrzewanie podłogowe nie dajemy deski litej przede wszystkim. Ona pracuje po prostu, to jest normalne drewno i jest bardzo dobrym izolatorem. Jak każde drewno, nawet te drewno warstwowe jest dobrym izolatorem, dlatego trzeba zastanowić się, czy chcemy na ogrzewanie podłogowe. Nadaje się, ale jednak energii trochę tracimy.
Jeżeli nie mam tu nawet przykładu próbki deski litej, ponieważ sklepy, producenci odchodzą od tego. Taka deska jest zdecydowanie droższa od deski litej. Z prostej przyczyny. Deska lita ma nawet 16-18 mm, a taka deska warstwowa ma tego głównego drewna kilka milimetrów. 3 mm, no do 6 mm to już jest wszystko. Tak więc coraz rzadziej jest sprzedawana i produkowana deska lita, coraz częściej jest drewno warstwowe, które jak najbardziej nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Może być to drewno warstwowe 2- lub 3-warstwowe. I tak, spotkałem się z opinią, że lepiej 2-warstwowa na ogrzewanie podłogowe, no bo tych warstw jest mniej i lepiej ogrzewa pomieszczenie ta nasza podłoga. Guzik, prawda. Tak naprawdę po wielu latach może zaoszczędziliście 5 zł, no to jest wszystko. Patrzcie na coś innego. Patrzcie na to, gdzie ja mam tą warstwową. Tu mam deskę 2-warstwową. To jest deska 3-warstwowa. Patrzcie na to, ile jest tego drewna głównego. Tak? Ile jest tego drewna dekoracyjnego. W tym przypadku mamy to około 5 mm. W tym przypadku mamy około 3 mm. To jest nawet może i 6. O co chodzi? Jeżeli mamy deskę litą, tak naprawdę może być przy dobrym użytkowaniu dożywotnia. Możemy ją cyklinować wiele razy. Czyli jeżeli się zniszczy, zadrapie, uszkodzi, możemy wycyklinować, wylakierować lub położyć olej na nią i na nowo jest jak nowa. Przy deskach warstwowych, jeżeli mamy 2-3 mm, no 3 mm, to możemy ją wycyklinować raz i to chyba będzie wszystko. No, przy dobrym cyklinarzu może faktycznie uda się, jeżeli nie były te uszkodzenia zbyt duże, może się uda 2 razy. Jeżeli mamy 6 mm, no to już jeden raz więcej możemy wycyklinować. I to jest główna zaleta desek. Na to musimy patrzeć, ile ona ma tutaj tego drewna. Patrzeć też musimy na to, czy jest to deska olejowana, czy lakierowana. Wiele razy słyszę, ale co tam lepsze, co lepsze, tak? Lakier czy olej? Jak wszystko, plusy i minusy. Tu mamy deskę lakierowaną, tu jest olejowaną, to jest lakier matowy akurat. Desek takich położyłem naprawdę już mnóstwo. No nie ja, tylko fachowcy, ale zaprojektowałem mnóstwo. Spotykam się z ludźmi po latach, wiem jak te drewno się zachowuje. I tak, lakier ma tą zaletę, że jest łatwiejszy w utrzymaniu w czystości. I faktycznie no, łatwiej to umyć. Na lakierze, na oleju, przepraszam, jest to trudniejsze, szybciej łapie brud, trudniej zmyć. Przy czym, no jak wszystko, są też plusy oleju. Olej jest bardziej naturalny, ładniej troszeczkę wygląda. Druga rzecz, co za chwilę pokażę, jeżeli zniszczymy taki olej, porysujemy taką podłogę olejowaną, porysujemy, możemy sami ją naprawić. To jest duży plus, tak? Że nie musimy brać fachowca. Dobrze, mam tu również deskę bambusową. Bardzo wielu ludzi bierze to jako alternatywę do drewna naturalnego, egzotycznego. Mówi, że to jest super piękne, lepsze na ogrzewanie podłogowe. Jest to teoretycznie lite. Tak naprawdę trzeba pamiętać, że to jest trawa, nie drewno, bo bambus to są, deska bambusowa jest zrobiona z łodyg bambusa, czyli z trawy. Jest ona po prostu skręcana. Ma oczywiście swoje zalety. Ma inny design. Nie ma tych sęków. I może się to podobać ludziom. Ale prawdę mówiąc, sam użytkuję taką podłogę. Powiem tak, już bym jej nie położył drugi raz. Trochę bardziej się nadaje na ogrzewanie podłogowe od deski warstwowej. Faktycznie bardziej przepuszcza ciepło, ale tak naprawdę bardzo łatwo ją zniszczyć. W miejscach, gdzie siedzicie, jeżeli to nie jest kolor naturalny, tylko barwiony, szybko ten kolor schodzi. Przesuniecie troszeczkę meblem, robi się rysa. Zresztą pokażę Wam to, za chwilę zademonstruję. Tak więc ja nie jestem zwolennikiem bambusa
Znam go bardzo dobrze, bo mam go już od kilku lat i pewnie ostatni raz. I oczywiście są panele, zwykłe panele do położenia, które mają wiele zalet. Przede wszystkim jest bardzo dużo kolorów, dużo wzorów, bardzo ładnie imitują drewno naturalne. Są dużo tańsze, czy to od deski litej, to już nawet nie mówię, ale czy od warstwowej, czy od bambusa. No wiemy dobrze, że kupimy już je za kilkadziesiąt złotych. Wiele osób się pyta, na co zwracać uwagę przy zakupie paneli. Czy to ma być jak klasa sieralności AC3, 4, 5. Jasne, jest to ważne, ale czy zwróciliście uwagę, że nieraz panel, który ma AC4, kosztuje w hipermarkecie 20 kilka złotych, a bardzo podobny panel, a nawet identyczny, w innych sklepach kosztuje 2-3 razy więcej. Jaka jest różnica? Ważna jest ta klasa sieralności AC3, AC4, AC5, ale tak naprawdę jest ważna gęstość włókna w panelu. To tak naprawdę pokaże nam, jak długo ten panel u nas wytrzyma. Czy to będzie panel na kilka lat, czy na kilkanaście nawet. Zalety, tak jak wspomniałem, cena, montaż, potrafimy to sami sobie zamontować. Bardzo ładny design, wiele kolorów i niestety, czyli wchodzę do minusów, jeżeli się zniszczy, to tak naprawdę jest do wymiany. Przy drewnie ceklinujemy, naprawiamy, przy panelach już niestety tego nie zrobimy. Trzeba po prostu wziąć, wymienić, wyrzucamy taką podłogę i kładziemy nową. I ostatnia sprawa to płytka gresowa. Zobaczcie, bardzo ładna imitacja drewna, wręcz no, i wzór bardzo ciekawy, i pod ręką czuć tą strukturę drewna. Tak więc jest to świetna alternatywa. Jak ktoś się pyta, czy warto, tak warto, jeżeli minusy Ci nie przeszkadzają. Jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe, no idealna sprawa. Jest to jednak ceramika, także to ciepło będzie łatwo i szybko przenikało przez tą płytkę. Ładny design, wiele kolorów. Są oczywiście duże formaty tych płytek. Ja wziąłem specjalnie na potrzeby dzisiejszego odcinka mniejszy format. Ale jest to ceramika, czyli jest to zimny materiał. I tu właśnie dużo ludziom przeszkadza ten dotyk, szczególnie gdy mają małe dzieci. Nie jest to jakiś wielki problem, tym bardziej w zimę tak naprawdę, no bo jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe, bo to przenika to ciepło i wtedy nie ma takiego nieprzyjemnego odczucia. Drugi minus to, że ona ma fugi. No, jak każda płytka, jak ją przykleimy, musimy później zafugować. Mamy przerwy między jedną a drugą i musimy zafugować. Też nie wszystkim się to ludziom podoba, ale tak naprawdę uważam, że to jest bardzo dobra alternatywa do drewna, szczególnie gdy mamy ogrzewanie podłogowe. Warto. A jeżeli chcecie zaoszczędzić trochę pieniędzy, ale jednak chcecie podłogę drewnianą, to warto kupić deskę surową. Sami wtedy w takim przypadku ją olejujecie lub lakierujecie i pokażę Wam teraz, jakby ona wyglądała, ta deska, już po olejowaniu czy lakierowaniu. Tak wygląda deska naturalna, a wystarczy, że pomoczymy ją troszkę wodą i zobaczymy, jaki kolor będzie już po zaimpregnowaniu tej deski. Tak będzie wyglądała. Widać, że to jest dosyć duża różnica, dlatego jeżeli chcecie kupić daną surową deskę, sprawdźcie, jak to w przyszłości będzie wyglądało, żebyście się nie dziwili, że nie pasuje Wam do Waszego wnętrza. A teraz przechodzimy do części praktycznej, tej najbardziej ciekawej. Zrobimy test podłóg, jak będą zachowywały się pod wpływem ścierania, gdybyśmy weszli w butach z piaskiem, z kamyczkami, czy porysują się dane podłogi i czy będzie większa rysa, jeżeli będziemy przesuwali meble, czy rysa taka powstanie na danej podłodze. Jeżeli coś upadnie lżejszego, ciężkiego, czy będzie widać cenie. Zobaczmy, jak na danej podłodze, jak to będzie wyglądało. Zaczynamy od paneli winilowych. Mam tu kamyczki.
Szoruję dosyć ostro. Nic się z tym nie dzieje. Dobrze, weźmiemy papier ścierny. No to tutaj faktycznie schodzi kolor. Tutaj tak samo leciutko. No ale papierem ściernym nie będziemy na co dzień chodzić, mam nadzieję. Teraz porysuję panel zwykły. Wiecie co? Nie, to się bardziej rysuje jak ołówek niż niszczy. Bambus, do którego ja nie jestem przekonany. No, rysy powstają, zaraz pokażę. Deska olejowana. Dosyć mocno już jeżeli kamyczkami zarysowałem. Deska lakierowana. Nie ma takich rys. Są ślady, ale bardzo delikatne. I teraz papierem ściernym po panelach. Jest ok. Bambus mocno. Deska widać dosyć wyraźnie. Deska lakierowana. Bardzo delikatnie. I mamy jeszcze tutaj płytkę gresową, przy czym słuchajcie, no nie ma możliwości, żeby tutaj zarysować w ten sposób gres, tak więc rysujemy ją jak ołówkiem, a nie żeby się zniszczyło. Ale co będzie, jeżeli mamy meblę, sofę ciężką i przez przypadek przesuniemy daną nóżką, nie podniesiemy, tylko będziemy przesuwać. Zobaczmy panel winilowy. Są ryski. Tu też jest wgniecenie. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Jest to zniszczone, czyli panel winilowy pod ręką też czuć. Jeżeli trzeba uważać, nie wolno po tym przesuwać mebli. Panel zwykły, drewnopodobny. Porysowało się jako ołówek, nawet pod ręką schodzi, ale nie mamy tutaj zarysowań głębokich. Bambus. No, jestem bardzo ciekawy. No, niestety. Słuchajcie, mam bambus w domu. Naprawdę pierwsze użytkowanie wnieśliśmy sofę, zaraz została rysa. Trzeba zaznaczyć, że ściemniała ona po czasie, tak więc jest to jakiś tam plus, no ale niestety no, bardzo delikatne zarysowanie i już było. No to chyba już wiemy, jak to będzie się zachowywało, tak? Bo wystarczy, że... O, słuchajcie, proszę. Jest zarysowane. I tutaj mamy deskę olejowaną. Tak samo jest wgniecenie. Jest to jednak drewno, tak więc no, nie ma prawa, żeby tutaj się z tym nic nie działo. No na gresie tak samo nic nie będzie, no nie ma prawa, żeby płytkę gresową w ten sposób zniszczyć. Ale płytkę gresową możemy zniszczyć, jeżeli coś upadnie. I słuchajcie, no zrobimy test teraz na to, jeżeli coś delikatnie upadnie na nasze podłogi. Prawdę mówiąc, obawiam się, że płytka gresowa w ten sposób nie przyklejona, tylko położona, może pęknąć. No zobaczymy, pęknie to pęknie, tak? Po to jest ten test, żeby zobaczyć. Na 100%, jeżeli byłaby przyklejona ona do podłoża na całej swojej powierzchni, byłoby to trwalsze zapewne. Ale dobra, zobaczmy. Całe. Czy będzie wgniecenie na winilu? Nie ma. Nie ma. Panel zwykły. Panel zwykły, jest wgniecenie. I to nie jest ciężka rzecz, tak? To są kominerki. Bambus. Jest wgniecenie. Deska warstwowa. Jest wgniecenie i tak jeszcze deskę warstwową lakierowaną zrobię jak już. I jest wgniecenie. Dobrze, to była lżejsza rzecz, ale co będzie, jeżeli spadnie nam coś cięższego, tak? No, próbujemy tą płytkę gresową, zobaczymy, czy przeżyje. Nie przeżyła. Ale tego można było się spodziewać, że jak już coś cięższego na płytkę spadnie, to
to niestety nic z tego nie będzie. Dobra, winyl. Cały. Wiecie co? Powtórzę. Cały. Panel. Bardzo mocne wgniecenie. Tak więc tutaj już nic z tym nie zrobimy. Bambus, płytka bambusowa, drewno bambusowe. Wgniecenie też raczej nie do odzyskania, z tego względu, że bambus, no raczej nikt nie chce cyklinować, nikt nie chce naprawiać. Drewno warstwowe, wgniecenie i drewno warstwowe lakierowane, wgniecenie. Tu jest akurat mało widoczne, ale pod palcem mocno czuć, jest to już wgniecenie dosyć duże. Z tego przykładu widać, że dosyć dobrze zachowują się panele winylowe. Dosyć miękkie jest drewno, ale to jest normalne, jest to jednak naturalny materiał. Ale plus takiego drewna olejowanego, że jeżeli są delikatne rysy, możemy je naprawić. W jaki sposób? Już pokazuję. Jeżeli mamy delikatne rysy na takim drewnie, wystarczy, że weźmiemy papier ścierny, zeszlifujemy je i później oczywiście należy takie drewno zaimpregnować. Oczywiście są oleje specjalne do drewna. Ja wziąłem zwykły olej roślinny, ale tak naprawdę również i on się nadaje. I oczywiście ślady głębokie, te, które zrobiłem prętem, zostały, ale wszystkie drobne takie zarysowania potrafimy sami zreperować, naprawić taką podłogę. Tak więc to jest duży plus podłóg drewnianych olejowanych. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Będziecie wiedzieli, co położyć na podłogę, co jest trwalsze, co jest miększe, co się nadaje na ogrzewanie podłogowe, a co niekoniecznie. Jeżeli tak, to oczywiście będę wdzięczny za łapkę w górę, za kliknięcie dzwoneczka, subskrybuj. No i zapraszam do następnego odcinka. A na ten moment dziękuję, do zobaczenia i cześć.